Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj będzie film o aparacie Minolta. Dokładnie Minolta 505 SI Super. Aparat, który wszedł w 1998 roku. Minolta postanowiła odświeżyć linię swoich aparatów. To nie jest najniższy model, bo pod nimi była jeszcze seria 300. To jest aparat, który zarówno mógł dobrze trafić w gusta osób początkujących dzięki dużej możliwości pracy automatycznej, jak i też zaawansowanych fotografów dzięki, nie łudźmy się, bardzo dużych możliwości tego aparatu. Jeśli spojrzymy na jego papierowe dane, to naprawdę są zadziwiające. Migawka, co prawda aparat jest plastikowy, ale migawka jest metalowa, sterowana elektronicznie z czasami od 30 sekund do 1/4000 części sekundy. I czasem synchronizacji z lampą błyskową 1/125. W aparacie niższej średniej jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Do tego oczywiście, co ja mogę mówić inaczej, wszystkie podstawowe tryby, czyli priorytet przysłony, priorytet czasu, pełen automat, możliwość pracy jak najbardziej manualnej. Do tego mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5 programów tematycznych, tak ładnie tutaj wyrysowanych na wierzchu, które możemy używać. Bardzo przyzwoity autofokus dzięki temu, że centralny punkt autofokusu jest układem krzyżowym, więc on nawet w słabszych warunkach dobrze sobie radzi. Działa to autofokus działa od 1 EV do 18 EV. Do tego 4 jeszcze dodatkowe rozrzucone po bokach punkty autofokusa, którymi my możemy sobie ręcznie wybierać, który z tych punktów chcemy wybrać, żeby ustawiał ostrość. Możemy też zrzucić to na logikę aparatu. Tak, ten aparat jest logiczny, czyli myślący. Logika aparatu, który on sam sobie wybierze, który z tych punktów będzie właściwy. Oczywiście ja nie pozwalam aparatowi myśleć, w związku z tym zawsze mam ustawiony centralny. Zwłaszcza, że ten centralny, jak powiedziałem, jest krzyżowy i on jest najszybciej działający. Aparat... Wyleciałem. Dysponuje... Co ja miałem powiedzieć jeszcze? Aha, miałem jeszcze powiedzieć o lampie błyskowej. Aparat ma budowaną lampę błyskową, która synchronizuje z tym czasem 1/125 część sekundy i możliwość, co bardzo dużo osób wszędzie chwaliło, możliwość sterowania bezprzewodowo, w sposób bezprzewodowy lampami zewnętrznymi, chociaż ja uważam, że to jest akurat taki bardziej gadżet, ponieważ z lampami sterowanymi za pomocą bezprzewodowo, chyba za pomocą błysku mi się wydaje, nie testowałem tego, natomiast udało mi się dokopać w instrukcji, że tak, ale wtedy synchronizuje z 1/45 części sekundy. No i to jest tak już, nie powiedziałbym, nie za specjalnie. Z nowości, bo miałem powiedzieć, czym się różni 505 SI od 505 Super. SI Super. Różni się przede wszystkim to, co wszyscy zauważają, SI Super ma metalowy bagnet. Jak profesjonalista często zmienia obiektywy, to tu może podpiąć go i on się nie zużyje, nie wytrze się. Tak mi się wydaje. Chociaż nie pamiętam, czy mój cyfrowy ma metalowe czy plastikowe. Od dawna już na to nie zwracałem uwagi. Podpiąłem. Różni się też tym, że 505 SI bez Super ma 7 programów, 7 ustawień indywidualnych. Ustawień indywidualnych, które możemy sobie ustawić, natomiast 505 SI Super ma takich ustawień 10. I jeszcze jedna rzecz, możliwość włączenia i wyłączenia włączenia autofokusa za pomocą przystawienia wzroku do... Jak to będzie? Podniesienia wzroku do obiektywu, do wizjera i wtedy się włącza. Ja mam to wyłączone standardowo, ponieważ jeśli go nosisz i on się oprze o koszulkę na przykład, to też potrafi... Więc uczciwie stwierdziłem, że jest to gadżet, który mnie nie interesuje. Miałem powiedzieć o pomiarze światła. Pomiar światła jest tutaj 14-polowa matrycowy pomiar światła z żywcem wzięty z modelu Minolta 700 SI, czyli dużo wyższego, z połączeniem punktu autofokusa z pomiarem światła, czyli jeśli wybierzemy punkt boczny, to automatycznie
to będzie uwypuklone, to miejsce będzie brane najbardziej pod uwagę do tego, żeby ustalić światło, a nie centralne, które jest poza naszym punktem zainteresowania jakby. Do tego mamy jeszcze pomiar punktowy, możemy w każdej chwili nacisnąć przycisk spot i wtedy mierzymy światło z koła, które znajduje się po środku. W tym wypadku 2,7% kadru. Także jest bardzo fajnie. Możliwość zdjęć seryjnych, możliwość breaktingu ekspozycji, możliwość ręcznego ustawiania czułości. Oczywiście on pracuje w kodzie DX. W kodzie DX ma dosyć szeroko spojrzę na ściągę od 25 do 5000 ISO, natomiast ręcznie mogę ustawić jeszcze szerzej, bodajże od 6 ISO do 64 000 ISO. Także możliwości aparatu są bardzo duże. A do tego, tak jak powiedziałem, ustawienia indywidualne. 10 ustawień indywidualnych, które możemy sobie dopasować ten aparat do siebie. Ściągę, którą tu zrobiłem, mam ściągę, odłożę na chwilę aparat, wezmę ściągę, ponieważ nie zapamiętałem ich wszystkich. Czyli tak, możemy sobie ustawić, czy autofokus mamy mieć, najważniejsze jest ustawienie ostrości, czy naciśnięcie spustu. To jest w niektórych sytuacjach przydatne, ponieważ ja mogę chcieć zrobić tak zwaną pułapkę, czyli naciskam spust i czekam, aż obiekt mi wpadnie w moją ostrość. I aparat, jeśli mu ustawię, że priorytet jest ostrości, to dopóki nie złapie ostrości, nie zrobi zdjęcia. Ale czasami w reporterskich zdjęciach, w szybkich, to jest uciążliwe, ponieważ on szuka, a ja wiem, że ty zrób, bo ważniejsze jest, żeby on zrobił i to będzie dobre zdjęcie, ponieważ wiem, że mam większą głębię przysłony i tak będzie dobre zdjęcie, niech nie szuka. Więc to możemy sobie ustawić. Drugi powoduje to, że automatycznie zwija film po zrobieniu wszystkich zdjęć, albo muszę to wskazać mu ręcznie. To może być przydatne w sytuacji, kiedy nie chcemy hałasować, czyli robiliśmy zdjęcia i nie chcemy, żeby tu jest ustawione w tej chwili w tym, że ma hałasować. Tu ustawienie pod trzecim tym jest bardzo przydatne, które zawsze lubiłem, czyli czy ma chować końcówkę filmu do kasety, czy nie ma chować końcówki do filmu do kasety. Funkcja znana z wielu dużo bardziej zaawansowanych aparatów, bardzo dobra. Pod czwóreczką jest, czy będzie czytał kody DX, czy nie będzie. Możemy po prostu mu wkładać jakieś obce kasety, czy niezgodne z kodem DX. Piątka, czy w trybie P, czyli automatyki, lampa ma prawo sama się włączyć, jeśli aparat uzna, że jest za ciemno, czy nie ma takiego prawa? Oczywiście u mnie nigdy nie ma prawa, bo nie. Mamy jeszcze do tego funkcję działania tego przycisku AF z tyłu, funkcję działania przycisku spot i dziewiąte, czy podświetlenie autofokusa, jak ma działać. Jest jeszcze 10. Nie udało mi się w instrukcji obsługi znaleźć, do czego służy 10. ustawienie. Po prostu w instrukcji obsługi wygląda, jakby było to... Nie było tego miejsca, w tej, której mi się udało znaleźć. Co więcej, w wielu miejscach w Wikipedii wszędzie mówią, że ma tylko 9. Ponieważ ludzie czytali instrukcje i z instrukcji pisali, co pisali, natomiast nie widzieli w aparacie, gdzie wyraźnie na aparacie widać ustawa ostrość, podświetl, 10. ustawienie. 10. ustawienie, które możemy sobie zmienić w prosty, łatwy sposób. Jak się obsługuje ten aparat? Nie, powiedziałem o zaletach, nie powiedziałem o wadach. Nie, to najpierw jak się obsługuje aparat. Aparat jest stosunkowo szybki. Jak w tych minutach on musi jakby stestować swój obiektyw, czyli przy włączeniu sprawdza, czy ten obiektyw jest dobry, bardzo dobrze i będziemy działać. I jeśli używam centralnego punktu autofokusa, to on jest szybki. Ja robiąc nim zdjęcia nie zauważyłem, żeby on mi przelatywał, omijał, gubił się. Fotografował nim się naprawdę przyjemnie. Do tego jest poręczny, wygodny. Ten program P, którego ja w sumie lubię używać, w nim nie używałem, ponieważ ja lubię używać go wtedy, kiedy mam możliwość, on mi pokaże parę, czas i przysłonę, a ja mam możliwość przesunięcia je w tą lub w tą.
A jak taki aparat tego nie umożliwia, a on tego nie umożliwia, w związku z tym od razu przyłączyłem go w co? W priorytet przysłony, oczywiście. W tej chwili też jest ustawiony priorytet przysłony, ustawiam jakąś przysłonę pokrętłem, on mi pokazuje czas. To pokazuje czas. To jest tak, że to jest największa moim zdaniem wada tego aparatu, którą dopiero jak stworzyli jego następcę, bo w 2001 roku wyszedł następca, czyli Minolta 5 i ona nie miała tej wady, czyli cała ta wewnętrzny ekran znajduje się z lewej strony i tak jak w tej chwili spojrzałem w okularach, to tak albo patrzę w obiektyw, czyli powietrza co widzę, albo patrzę na ten wyświetlacz. Nie jestem w stanie w okularach objąć jednego i drugiego jednocześnie. Bez okularów to jest, ale też trzeba tak chwilować w bok, żeby spojrzeć. Było to i to jest moim zdaniem największa wada tego aparatu, która została na szczęście wyeliminowana w następnym modelu. Wygoda jest jego taka, że ja w każdej chwili, jeśli na przykład ustawiam, patrzę, widzę czas, widzę przysłonę, oczywiście patrząc wewnątrz, mogę wprowadzić mu korekcję ekspozycji, którą jak wiem, pod kciukiem mam tutaj przycisk, on jest opisany AV korekcję plus minus, naciskam, przycisk i mogę zmienić korekcję ekspozycji, widzę o ile zmieniam korekcję ekspozycji, po czym puszczam i jak w momencie, kiedy puszczę, to widzę, że wprowadziłem korekcję ekspozycji, ale nie widzę o ile. No to w młodym wieku, jak w moim jeszcze, to ja pamiętam, co ja wprowadziłem, w związku z tym nie jest to dla mnie jakaś wada, bo spotkałem się, że to jest wada. Ale to starsze osoby, rzeczywiście może to być dla nich wada, jeśli ktoś jest młodszy i pamięta, co wprowadził, to nie jest to żadna wada. Nie ma o czym mówić. Wadą jest bardziej tryb manualny, w którym on pokazuje tam plus, minus, albo nic nie pokazuje. To nic nie pokazuje, to znaczy, że jesteś ustawiony w punkt. Tryb manualny jest taki dodatkowy, ale to jest kwestia logiki myślenia, bo tryb manualny bardzo często, tak jak wykorzystuje się, tak jak ja wykorzystywałem, to wykorzystywałem bez udziału pomiaru światła, czyli robię coś w studio, ustawiam czas i przysłonę, ustawiam lampy i ja później koryguję czasem i przysłoną, ale ja nie mierzę żadnego światła. Po prostu robię pstryk, czy mierzę światło zewnętrznym światłomierzem, ustawiam parametry i nie ma tego, że ja na aparacie mierzę światło w trybie manualnym. W trybie manualnym uczciwie to ja bardzo rzadko pracuję takimi aparatami. Tymi aparatami pracuję w trybie priorytetu przysłony, gdzie się pracuje nim bardzo dobrze. Sam wciąga bardzo ładnie film. Jak mu otworzę, mamy kreseczkę, gdzie trzeba czerwoną. Muszę złapać, żeby światło zaświeciło we właściwe miejsce. O, widać teraz czerwoną kreseczkę, na którą musimy założyć film, zamknąć. On sobie sam przewinie i powie, jestem gotowy i później bardzo ładnie odlicza. Z wad, o których jeszcze zapomniałbym powiedzieć, brak podglądu głębi ostrości, co wypominają mu. Ja lubię podgląd głębi ostrości. Przyznam się uczciwie, lubię, bo wtedy mi pokazuje, jakie jest rozmycie w tle. Co do samej obsługi jeszcze nie. Co do tego aparatu, co do zdjęć z niego, znaczy zdjęcia robiłem praktycznie wyłącznie na pomiarze matrycowym. Chyba ani razu nie użyłem pomiaru punktowego, czyli nie miałem aż tak ciężkich i trudnych warunków i stwierdzam, że ten pomiar matrycowy jest bardzo dobry. Bardzo dobry. Wszystkie zdjęcia zostały bardzo przyzwoicie dobrze naświetlone. Ten autofokus, co ja używałem punktowy, to jest... wiem, bo jeden jeszcze z tamtych trybów pracy to był przycisk na obiektywach Power Focus, do czego ma służyć. Bo właśnie przeczytałem i przypomniałem sobie, co tam jeszcze było napisane. Ja nie używałem go z obiektywem Minolty, ani z Power Focusem, ani z innym, ponieważ ja ten aparat zakupiłem z... Jak tu możemy na niego spojrzeć? Vivitar number 1, 28, 210 ze światłem 4,2, 6,3. Daj mi zbliżenie na sam obiektyw. Zrób tak ładną mordkę. Ładna. Jak zobaczyłem ten obiektyw, stwierdziłem, ojej, bo wspomniało mi się moja Sigma 28200, którą kupiłem
Gdzieś w latach 90. razem z aparatem, ale byłem wtedy szczęśliwy. Taki obiektyw, taki piękny, taki długi, taki fajny. Dopóki nie wywołałem z niego pierwszych zdjęć, stwierdziłem wtedy, że ale jakoś niestety mnie nie zadawala i pozbyłem się go błyskawicznie. Dlatego, ale tego, jak zobaczyłem, ale to jest Vivitar No. 1. Kto oglądał film o Vivitarze No. 1, to już wie, dlaczego ja pomyślałem, że to może być ciekawy obiektyw. Obiektyw jest dobra plus. Jak na ton rozmiar 28-210 jest bardzo dobry. Znaczy, to pamiętajmy, że to jest obiektyw sprzed 30 lat. No mniej więcej. Wtedy trochę inaczej się robiło obiektywy. Przynajmniej te zmiennoogniskowe, zwłaszcza o tych długich ogniskowych. Natomiast jeśli spojrzymy na takie zdjęcie jak to, które za mną tu stoi, zrobione na średniej ogniskowej, na średnich przysłonach, jest bez zarzutu. Jest bardzo dobre. Ale jeśli spojrzymy na to zdjęcie, na przykład kwiatka, to inaczej kwiatka to jest drzewo z jakimś tam powojem, czy coś w tym rodzaju, na automatycznym jego pomiarze światła matrycowym, to zdjęcie jest bardzo dobre. Bardzo dobre. Jeśli, tutaj mam łabędzia. Sfotografowałem go idąc wzdłuż wału, łabędź. Najdłuższa ogniskowa i on już na tej najdłuższej nie jest tak ostry, jakbym chciał, żeby to wyglądało, zwłaszcza, że on w tym momencie tam było dosyć ciemno. Ja tu miałem włożony film o czułości ISO 100. Do tego obiektywu powinienem przemyśleć to i kupić film o czułości ISO 400. Wtedy by było dużo lepiej, bo mógłbym sobie przymknąć tą przysłonę. A tak to robiłem zdjęcie łabątka na pełnym otwarciu przysłony, ale jak teraz obrabiałem i spojrzałem w prawy górny róg, no to te rozmycia takie plastyczne wyszły, takie przyjemne, takie, że jakbym chciał robić portrety, to bym się zastanowił, czy ten obiektyw nie byłby bardzo fajny do tego, żeby to tło wyszło takie poetyckie. Jeśli spojrzymy na przykład na tą, bo tutaj mam fontannę jeszcze, ona była robiona na jakiejś średniej przysłonie, czyli już trochę nie na maksymalnym wyciągnięciu obiektywu i też na średnich przysłonach, natomiast jeśli spojrzymy na górę tych rozbłysków, gdzie na fontannie się tam załamało światło, to widać, że ten obiektyw tak całkiem przyjemnie robi nam nieostrości. Co do pracy pod światło tego obiektywu, wykonałem zdjęcie robiąc coś, co w tym momencie ja się od razu sam złapałem, że moment, bo ja robiąc zdjęcie tamto, zrobiłem coś takiego. Mówię, dobrze, no tak, przysłoniłem mu światło, żeby mu nie świeciło po obiektywie, bo światło było tak prosto nad nami. Mówię, ale zróbmy zdjęcie, bądźmy uczciwi, zróbmy mu zdjęcie, jak żeby mu słońce świeciło po obiektywie. To jest zdjęcie w momencie, kiedy wziąłem rękę, zabrałem i słońce zaświeciło mu na obiektyw. To widać wyraźną różnicę, jak słońce zaświetla, ale nie jest to tragedia. To jest tak, że to można by było artystycznie i fajnie wykorzystać. Także sama Minolta 505 SI Super z swoim matrycowym pomiarem światła bardzo fajnie się sprawdziło jako mały, lekki, poręczny aparat, który może zrobić ciekawe zdjęcia, a do tego jeszcze Vivitar No. 1, wiadomo, że to jest naprawdę kawał dobrego obiektywu, chociaż plastikowy, ale cały czas kawał dobrego obiektywu, którym warto robić zdjęcia. Polecam. Minolty z tego okresu są, niektórzy mówią, że są awaryjne. Nie wiem, czy są awaryjne. Jest ich troszkę na rynku, co by oznaczało, że jednak się tak bardzo nie psuły. Można je kupić w atrakcyjnych cenach. Zwłaszcza, że te obiektywy też można kupić w atrakcyjnych i używać wszystkich obiektywów, które były produkowane do Sony cyfrowych. Też były obiektywy produkowane, które możemy do niego cały czas podpiąć i też używać i robić nimi zdjęcia. Byle oczywiście nie były to APS-owe obiektywy. I warty zainteresowania, niedrogi aparat, którym naprawdę można się bawić, robiąc ciekawe zdjęcia. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć zrobionych tym zestawem, do obejrzenia innych filmów i do zobaczenia. Cześć!